Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj spróbuję zmotoryzować najnowsze Porsche od LEGO. Wykorzystam do tego silniki od Kady, silnik odpowiedzialny za napęd, serwo, akumulator i pilot. I w pierwszej kolejności, żeby mieć lepszy dostęp do środka, wymontuję drzwi. Następnie całe wyprowadzenie skrętu i funkcję podnośnika. Dobra, i wszystko ze środka mamy już wyjęte. Żeby mieć lepszy dostęp do środka, to jeszcze sobie wypniemy niektóre elementy dachu, a najlepiej to cały. O, w ten sposób. I silnik do napędu będę chciał umieścić tutaj, tak żeby nie tracić tłoków, więc będę chciał wejść z tej strony do dyferencjału, więc muszę usunąć jeszcze ten element. No i jeszcze musimy tutaj to mocowanie wypiąć. Ta biała L-ka jest zamocowana tutaj, więc trzeba będzie się do niej dostać, a żeby się dostać, to musimy tutaj tego żółtego aksla wysunąć. Więc zdejmę na razie koła. I tutaj jest ten aks. I już mamy to wyjęte. Silnik jednak umieszczę w ten sposób. I w pierwszej kolejności muszę tutaj umieścić koło zębate po drugiej stronie dyferencjału na akslu trójce, a z drugiej strony będzie krzyżak kulowy, czyli w ten sposób. Następnie bierzemy aksla czwórkę, umieszczamy te dwa elementy i wpinamy do silnika. Teraz bierzemy sobie te dwie belki z wyprowadzenia do skrętu. To są belki dziewiątki, które po obu stronach umieszczamy tutaj i usztywniamy je pinami niebieskimi trójkami tutaj i tutaj, czyli tam, gdzie mamy wolne otwory. W ten sposób. Następnie po obu stronach wpinamy takie części do silnika i niebieskie piny wpinamy do ramy.
I z tej strony już mamy bardzo dobrze usztywniony silnik. Tutaj te ciemnoszare elki, które mamy, podmieniamy niebieski długi pin na krótki czarny i wpinamy z powrotem na miejsce. Oczywiście robimy to po obu stronach. Następnie ten element umieszczamy tutaj, podpinamy do silnika i taką mini konstrukcję wpinamy do ramy i do silnika. Następnie taką konstrukcję wpinamy tutaj. Żeby to zrobić, to po obu stronach te czarne piny musimy zamienić na te dłuższe niebieskie. No i w tej chwili silnik już mamy tak usztywniony, że nie ma szans, żeby on nam tutaj wyskoczył do góry. Oczywiście tutaj zrobiłem pomyłkę, bo powinno być to odwrotnie. Czyli w ten sposób. Ale na szczęście bardzo łatwo możemy to naprawić. I teraz jest wszystko ok. I żeby te aksle podczas jazdy nam się nie powysuwały, to te dwa elementy złączamy na piny. Następnie te dwa czarne piny podmieniamy na niebieskie i wpinamy to tutaj. Oczywiście ten pin musi być po środku. O, i tak to powinno wyglądać. Teraz, żeby nam się te dwie ramki nie rozjeżdżały, to tutaj wrzucamy belkę i od góry dajemy długie niebieskie piny. Żeby je wsunąć od góry, to na chwilę musimy znowu wypiąć te szare elki, bo inaczej nie mielibyśmy tutaj jak te piny wpiąć. I z powrotem te elki wpinamy na miejsce. Na te niebieskie piny, na które wpięliśmy tą szarą belkę, tutaj, które nam wystają od góry, nie wiem, czy będzie widać, o, tutaj te, od góry wpinamy też belkę 9. Dobra, to teraz czas na podpięcie serwo do skrętu. Centralne ułożenie silnika odpowiedzialnego za napęd blokuje nam podpięcie skrętu tutaj, więc podepnę go do wyjścia dla kierownicy. Niedługo pokażę Wam jeszcze drugie zmotoryzowanie, gdzie użyję normalnego silnika L z zachowaniem praktycznie pełnej kabiny, fotela, kierownicy, a tutaj w tej szybszej wersji wyrzucamy fotel i kierownicę i silnik będziemy podpinać tutaj do tego wyjścia. Ponieważ tutaj na układzie kierowniczym jest przełożenie, a silnik serwo ma ograniczony zakres prawo-lewo, to żeby uzyskać pełny skręt,
Tutaj też musimy wrzucić przełożenie, więc najpierw wpinamy tutaj L-kę z jednym pinem. Tutaj wpinamy koło zębate 16. Do serwo podpinamy koło zębate 20 na akslu trójce oraz dodatkowo taką konstrukcję. Tutaj mamy małą L-kę, tutaj dużą L-kę, tutaj tą zagiętą belkę. Całość mocujemy do ramy za pomocą tych 4 pinów, a żółty aksl wchodzi nam tutaj do otworu w tej L-ce. Oczywiście przy połączeniu tych kół zębatych trzeba pilnować, żeby koła były idealnie wypośrodkowane. Teraz podepniemy sobie akumulator i zobaczymy, czy wszystko nam działa. I najpierw napęd. No i skręt. Oczywiście warto przetestować jazdę i skręt na podłodze, bo jeśli coś będzie źle usztywnione, to od razu to wyjdzie, bo zaczną te krzyżaki kulowe wyskakiwać, przeskakiwać. Ja oczywiście też sprawdziłem. Wszystko działa prawidłowo również na podłodze. No i teraz została już tylko kwestia zabudowania Porsche. Ale trzeba pamiętać, żeby z powrotem tego żółtego aksla tutaj wsunąć. To, co na samym początku praktycznie wysuwaliśmy. I ten żółty aksl jest już na miejscu. Przy lewych drzwiach tutaj ten czerwony element nam zahacza o silnik, bardziej nawet o to koło zębate, więc tutaj to mocowanie trzeba usunąć. Jeśli chodzi o dach, to te dwie belki zamieniamy na belki 7. Tutaj w miejsca, gdzie były belki, dajemy te elementy. A te trójki z belek wpinamy tutaj, zamieniając piny. I wpinamy tutaj dach, tak jak był zamocowany.
Te szare piny wpinamy w te trójki i przeciągamy te giętkie elementy. I Porsche jest już odbudowane. Po prawej stronie mamy miejsce na akumulator, ale zanim podepniemy akumulator, to jeszcze przydałby się jakiś bloker dla drzwi, żeby się nie otwierały podczas jazdy. Więc po obu stronach dajemy trójkę z pinem, wpinamy tutaj i po zamknięciu dajemy tą trójkę do dołu. O, tutaj w ten sposób i już drzwi nam się nie otworzą. No dobra, to czas przetestować Porsche. Prędkość jest jak dla mnie zadowalająca, choć nie na tyle duża, żeby można go było wprowadzić w poślizg. Próbowałem go przetestować na zewnątrz, ale jest na tyle ślisko, że ledwo jechał, koła kręciły się praktycznie w miejscu. Ze względu na to, że na przedniej osi, na układzie kierowniczym jest widoczny luz, to myślałem, że będzie przy jeździe na wprost mocno odbijał na prawo i lewo, ale tak naprawdę zauważyłem jakieś minimalne odbicia, raz na prawo, raz na lewo. Ze względu na to, że podpiąłem się pod kierownicę, to wiadomo, że jeszcze ten luz jest dodatkowo zwiększony przez te wszystkie koła zębate, które idą od zębatki do kierownicy, więc na pewno przy drugiej wersji, gdzie podepnę się silnikiem bezpośrednio tutaj do skrętu, to ten luz na pewno będzie minimalnie mniejszy. Tak czy inaczej steruje się nim bardzo dobrze, słucha się, jest nad nim pełna kontrola. No jeśli chodzi o pierwszą wersję zmotoryzowania Porsche, to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.